Niedziela, 15 czerwca 2025, godzina około 7:30 rano. Temperatura około 15 stopni, no ale później ma dojść nawet do 30. No i dzisiaj zapraszam Was na relacje z drugich moich zawodów gravelowych w tym sezonie. To jest Solid Gravel Lwin, trasa na 90 km. No tą trasę dość dobrze znam, myślę, że tak 70% trasy mam bardzo dobrze objechanej. No i z tego powodu trochę też się boję, że będzie dzisiaj całkiem sporo piachu na trasie. No ale zobaczymy, może się mylę. Wiem, że przynajmniej na takich 3 dłuższych odcinkach powinno być całkiem sporo piachu. No jeśli ja bym to organizował, to raczej bym to robił w Sławie, no bo tam jest niedaleko Puszcza Tarnowska. Niedawno robiłem odcinek z tego obszaru. Jak ktoś jest zainteresowany, to możecie zobaczyć. No albo bym puścił w tamtą stronę po prostu ten wyścig. No ale zobaczymy. Także dzięki za oglądanie i życzę miłego dnia. W sumie mogę to potraktować jako wyścig domowy, bo do Lwinia mam zaledwie 10 km, więc tutaj sobie podjeżdżam po prostu rowerem i do domu też wrócę rowerem. Jeśli chodzi o ilość uczestników, to jak sprawdzałem, kiedy jeszcze była dostępna lista, było zapisanych zaledwie 6 osób, no ale jest jeszcze możliwość zapisywania się w dniu wyścigu, więc liczę na to, że jeszcze ktoś się dopisze. A też z drugiej strony tak to bym mógł powiedzieć, że byłem kiedyś w top 10 wyścigu gravelowego. No ale zobaczymy. No i z tego powodu też nie mam tu jako absolutnie żadnego celu miejscowego, no bo nie mam pojęcia, kto tu będzie startował. Także jeśli nawet dojadę ostatni, to nie będę jakoś bardzo zaskoczony. No ale jeśli nie, no to będę miło zaskoczony. No i cel jak zwykle dojechać do Sawarii, też dla wieczoru nadrzędny. No jeszcze na trasie jeden punkt odżywczy gdzieś w okolicach Przemętu, mniej więcej w połowie trasy. Czyli tak jak myślałem, zajmuje ostatnie miejsce. Tutaj widać, że kompletnie inny poziom ruszył, poza tutaj jednym kolegą, który tak jedzie dużo szybciej ode mnie, ale tam taka konina z przodu pojechała. No jednak trochę więcej osób było, myślę, że około 20. Także jadę sobie dzisiaj po prostu swoim tempem. Ile mi się uda nakręcić, tyle się uda. I dobra, bo do miejsca i tak raczej nie. Także pierwsze 10 km za mną. Jak na razie trasa całkiem dobra, troszkę piasku było i przed chwilą takie kamieniste ujeby. Tutaj jadę w miarę blisko jednego kolegi z okolic Rawicza i za nami jeszcze jedna osoba, która miała defekt, no ale to nas pewnie dogoni. Tam przebita dętka, czy w sumie opona, mleko nie wiem, czy nie zakleiło. No a tak to sobie jadę swoim tempem, no bo mówię, dzisiaj coś się nie ma kompletnie o coś. To pierwsze 2 dychy za mną, jak na razie średnia 21,4. Jak na moje niskie możliwości, to i tak nie jest źle. No ostatnie odcinki niezbyt przyjazne od gravela, takie ujeby po lesie, to się w głowie nie mieści. A teraz trochę lepsze trasy. Także
że można troszkę więc odpocząć. Lecą. No i nic, ciśniemy dalej. Około 22 km wyprzedził mnie zawodnik, który miał defekt, mleko mu nie zakleiło, ale później coś tam już chyba się udało w miarę zrobić. Zaproponowałem dętkę, no ale kolega nie chciał, najwyżej. Może później gdzieś jeszcze go dogania, to zamontujemy tą dętkę. No a ja wychodzi na to, że jeszcze nie jestem ostatni, bo ktoś tam po trasie pobłądził i jest jeszcze za mną. Jedna trzecia trasy za mną, tu na 29 km niezły podjazd jak na te warunki tu około Wsowskie, a teraz kawałek asfaltu i za pół kilometra z powrotem do lasu. W 7 kilometrze taki piach. No nie wiem, to nawet poboczem jakoś tego nie idzie ominąć. Jakoś to chwilę przepcham i zaraz spróbuję dalej. I na 40 km Łotnicy bodajże, trochę asfaltu. No to ostatnie 10 km sam piach albo ujeby praktycznie. No na razie taka sobie, szczerze mówiąc, ta trasa. Mam nadzieję, że ta część taka przemęcka, powiedzmy, będzie lepsza. Ale zobaczcie, tutaj za kilka kilometrów chyba piękny grzywczy powinien być. A przede mną już przemęt. Nie wiem, czy to widać, ale tam już kościół oddali majaczy. No i tą drogą jechałem do Wielichowa w tamtym roku bodajże. Linki zostawię gdzieś u góry po prawej, jakby ktoś był zainteresowany tamtą trasą. Także punkt odżywczy mam za sobą. A tak jak się mogłem spodziewać, jestem ostatni. A miły pan tam wody mi dał 2 banany. Izotonika nie chciałem. Choćby spoko, taki stoliczek rozstawiony. Co tam więcej trzeba. A teraz 3 km albo nawet więcej takiej szutrówki. Ostatni raz jak jechałem, miejscami była masakra, ale z tego co widzę, może coś tu się poprawiło. Więc 46 km za mną, no to jakieś 42 jeszcze do końca. Już ponad 50 km za mną. No i teraz się turlam tak trochę pola. Tutaj jakieś takie niby szutry, szutropiaski. No ogólnie tutaj jest jeszcze tak w miarę dobrze do jechania, ale jakoś super też nie. No oczywiście zbliża się 12, miało być około 30 stopni. No to zaczyna być odczuwalne, no bo powietrze robi się rzeczywiście duszne. No ale trochę wiaterku jest chociaż, więc on lekko pomaga. To najgorszy fragment trasy już mam za sobą. Kiedyś na ten piaszczysty odcinek wrąbałem się szosą, to już w ogóle była masakra. Ale nie wiem po co to było dodane, to nie jest ani przyjemne, ani nic. Tyle piachu tam po drodze tutaj za przemętem, no zaraz będzie taka fajna prosta, którą możecie znać z Bike Shop. Najdłuższa prosta szutrowa w Wielkopolsce. Teraz wspominana jest wcześniej najdłuższa droga szutrowa prosta w Wielkopolsce, prawie 10 km szuterków,
A do końca mi zostało coś tam około 3 dni. W sumie przed chwilą 60 mi wjechało. Ostatnie kilka kilometrów po bardzo dobrych asfaltach. Także trochę średniej prędkości nadrobiłem. Tutaj to mi pokazuje coś koło 21 na godzinę. Na 65 km robię sobie chwilę przerwy. No tutaj ta prosta całkiem spoko nawierzchnia i w ogóle fajnie, ale pod wiatr się jedzie. Ale jestem zmachany, no jest naprawdę ukrop teraz. Szczególnie jak się stoi, już widać przemęt w oddali. Także chwilkę odpoczynku i zaraz ruszam dalej. Zostało mi jeszcze 25 km, no to nie no, jakoś to dociągnę na pewno. Berkowem na 73 km wjeżdżam na taki fajny odcinek. To może nie jest jeszcze aż taki dobry, ale później będzie naprawdę fajny. Szutrowy z Perkowa do Olejnicy. Zostało mi 17,5 km. Nie jest tragicznie, ale też jestem zmachany. Dosyć mocno, nie powiem, że nie. Bo ten upał to jednak daje w kość. Ten fajny odcinek przy jeziorze mam za sobą. Teraz 4 km asfaltem z Olejnicy do miasta. A tam później niestety na piochy trzeba będzie wjechać. Zjazd do Zaborówca, znowu piochy i koniec. 13 km zostało. Asfalcik tutaj między Olejnicą a Miastkiem całkiem przyjemny. Już jestem w Miastku, tutaj dojazdówka do Ujebów. No, zostało mniej niż 10 km. No i ten odcinek bardzo fajnie poszedł, tam 25 na godzinę, czyli jak na moje możliwości. I to dzisiejsze wycieńczenie to naprawdę. Ostatni podjazd do Zaborówca i później już tylko prosta Dolginia i Singielek, także kilka kilometrów zostało. Widzę, że tu już otworzyli ścieżkę rowerową. Na tym moje wyrypy nawet się nie pcham na drogę normalną. I już jestem na ostatniej prostej z Zaborówca Dolginia, 4 km do końca. Więc już na luzie to dojadę. I już ostatni kilometr do mety z Singielkiem nad jeziorem. Fajna taka miejscówka przygodowa. To na koniec jeszcze podsumowanie, już tak na spokojnie. Trasa była na pewno wymagająca, a temperatura dzisiejsza i ostatnie dni na pewno w tym nie pomagały, no bo dużo dróg było dosyć piaszczystych. Więc no przez tą suszę, która jest w ostatnich dniach, no było dosyć ciężko miejscami. Chyba 2 razy musiałem nawet pchać rower, bo ciężko było to przejechać. Było też całkiem sporo jakichś leśnych, takich mniej uczęszczanych dróg, no i tam też nawierzchnia niekoniecznie dopisywała. No ale z drugiej strony były też całkiem fajne ścieżki. Na koniec też ten Singielek od strony jeziora był całkiem fajnym pomysłem moim zdaniem i przejazd przez plażę do samej mety to były dobre rozwiązania. Jeśli chodzi o tą trasę, no to w tym kierunku, w którym została ona puszczona, no raczej zbyt wiele nie dałoby się zmienić, ale tak jak mówiłem na początku filmiku, moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie takiego wyścigu, jeśli już robimy to w powiecie wschowskim, no to gdzieś w gminie Sława, tak jak są zawody solidu w Starym Strączu. Dziwne dla mnie też było to, że nie było żadnych trackerów, no ale widocznie organizatorzy ufają na tyle
zawodnikom, że uznali, że nie są one potrzebne. Także jeśli ktoś lubi wymagające trasy, no to ta tutaj w Lginiu na pewno by mu bardzo przypadła do gustu. Ale też z drugiej strony, ja mówię, że trasa była ciężka, a najlepszy zawodnik, który wygrał te zawody, miał średnią prędkość ponad 30 km na godzinę, więc może to jest po prostu dosyć ciężka trasa tylko z mojej perspektywy. Jeśli ktoś, kto brał udział w tych zawodach, również to ogląda, to prosiłbym o komentarz pod filmikiem. Jeśli chodzi o pakiet startowy, wypadł on moim zdaniem całkiem dobrze. Koszt startu w tych zawodach wyniósł 150 zł, a w zamian dostaliśmy numer startowy, medal, smyczkę, taki magnes z kalendarzem wydarzeń solidowych, voucher na jedzenie i do tego jeszcze taki komin. No jak za te pieniądze, moim zdaniem jest to całkiem porządny pakiet startowy. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na drodze był również punkt odżywczy, gdzie można było sobie uzupełnić wodę, izotonik czy pobrać banana. A co ciekawe, jeszcze później sprawdziłem wyniki na stronie Solidu. No i okazało się, że nie przyjechałem ostatni, tylko przedostatni. Także jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Cieszę się, że udało mi się w tych ciężkich, upalnych warunkach dojechać bez żadnego defektu, bez żadnych tam większych zatrzymywań. No to jedno zatrzymanie gdzieś tam na tej najdłuższej prostej w Wielkopolsce sobie zrobiłem na kilka minut. Także myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.